Cześć kochani, jak zwykle serdecznie Was wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? No widzicie, jak w tytule chodzi o plastik w naszych mózgach, w naszej krwi, czyli znowu straszenie tego oszołoma, foliarza i tak dalej. Ale ja ciągle Wam powtarzam, że kochani, no, mamy takie czasy, jakie mamy, trzeba w jakiś sposób się przystosować. Naszą tarczą ochronną jest przede wszystkim wiedza, bo niewiedza jest, ignorancja jest problemem, a nie wiedza. Jak mamy świadomość czegoś, to możemy szukać po prostu metod jakichś naprawczych, jakiejś rewitalizacji, jakichś sposobów ochrony, obrony itd., itd. I jak nie wiemy, to jest problem. Więc dzisiaj też akurat porozmawiamy sobie o tym, co stworzyła sobie ta nasza cudowna, wspaniała cywilizacja. W kawyczkach, czyli w cudzysłowie oczywiście wspaniała, bo jest taka stara zasada. Czy to, co ułatwia nam życie, ulepsza nasze życie? A więc to z tym jest po prostu pewien, kochani, problem. Więc przechodzę zaraz do rzeczy. Na początek oczywiście, jak zwykle, poproszę Was, jak często to robię, od razu o lajki, o subskrypcje, o ewentualnie przypominam o dzieleniu się linkiem ze swoimi znajomymi, bliskimi, o wstawianie na social media i tak dalej tej wiedzy, bo tu chodzi o to, żeby ten kanał i ta wiedza podawana, żeby to wszystko szło po prostu do góry, do ludzi. Dobrze, i teraz kochani, przepraszam bardzo, ale muszę wpuścić kota, Kubę, bo mi trzepie, skrobie w drzwi. Łot. Chodź tutaj. No już chodź. Dobrze, wpuściłem kota. Mam nadzieję, o gdzieś tam jest. Poszukajcie, gdzie tylko. Chodź, kocisko, tutaj. Chodź tutaj. Chodź, przedstawimy ciebie. To jest taki kot, słuchajcie, przybłędnik, bo wiele, wiele miesięcy temu znalazłem go na jednym z drzew na naszej posesji. Miauczał przeraźliwie. Nie wiem skąd on się wziął. Najprawdopodobniej był udomowiony, bo, bo po prostu nie był jakiś taki dziki. Był potwornie głodny, ale jednocześnie spasiony nieprawdopodobnie. No więc miałem połowę makreli, akurat, której nie dojadłem. Dałem mu i tak Kuba został. No i teraz się tak przy Matko Bożym, jak to u mnie mówią na Podlasiu. Dobra, Kuba, teraz nagrywamy dalej, więc idź sobie spać. O, dobra. Jest to był taki, kochani, przerywnik. E, Posłużę się w mojej audycji, jak to zwykle robię, często to robię, konkretnym tekstem, dlatego że to będzie wywiad z pewnym panem profesorem, zaraz się dowiecie, z kim, na temat właśnie nano i mikroplastiku. Ciągle jeszcze się mało o tym mówi, znacznie mało, za mało. Chyba 6 lat temu po raz pierwszy zwróciłem uwagę na, na to zagadnienie dzięki doktorowi Lucjanowi Langnerowi z Przemyśla, akurat się wróć z Krosna, znamy się, jest to niesamowita w ogóle postać, świetny lekarz i siedząc sobie po prostu, rozmawiając gdzieś tam przy obiadku w restauracji, mówi: Janusz, czy ty wiesz, jaki jest problem z z mikro i nanoplastikiem? No i potoczyła się rozmowa. Też nie miałem wówczas takiej jakiejś świadomości, to było, mówię, 6 chyba czy 7 lat temu. I zacząłem ścigać ten temat, szukać jakichś informacji, no i cały czas to wówczas przychodzi. Dobra, przystępujemy do rzeczy. Udostępniam ekran. I teraz, kochani, mamy tutaj artykuł bardzo ciekawy z gazeta.pl z marca 2025 roku. Plastik w naszej krwi i mózgu. Naukowiec pozostanie z nami do końca życia i może zaszkodzić. Autorem tego artykułu jest pan Patryk Strzałkowski. I kochani, a więc zaraz muszę tutaj coś zrobić, żeby zniknęły jakieś fragmenty niepotrzebne. No ale mniejsza z tym. Człowiek w średnim wieku konsumuje od 39 000 do 52 000 cząstek mikro i nanoplastiku rocznie.
Jeśli na co dzień pije wodę butelkowaną, to do tego należy dodać kolejne 100 tysięcy cząstek. Mówi w wywiadzie dla Gazeta.pl profesor Piotr Pierzchalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowiec, który badał między innymi obecność plastiku we krwi, mówi o tym, skąd tworzywa sztuczne biorą się w naszych organizmach oraz jak mogą wpływać na nasze zdrowie. Więc tu mamy, słuchajcie, zaraz tylko to przeskroluję. Nowe badania wskazują, że coraz więcej cząstek plastiku odkłada się w ludzkim organizmie. Jednym z najbardziej niepokojących doniesień jest to, że więcej w mózgu znaleziono tworzyw sztucznych niż w wątrobie i nerkach. O te badania oraz wpływ mikroplastiku na nasze zdrowie pytaliśmy profesora Piotra Pierzchalskiego. Skąd plastik w mózgu człowieka? Trzeba zacząć od tego, skąd pojawia się w środowisku, skąd trafia do naszych organizmów. Najczęściej myślimy, że mikroplastik powstaje przez degradację dużych fragmentów śmieci, które są wyrzucane gdzieś w środowisku. To też oczywiście prawda, ale ten proces jest długotrwały. Jednak to z innego źródła pojawia się on w środowisku najczęściej. I to źródło to produkcja przemysłowa i technologiczne procesy tej produkcji. To one dostarczają najwięcej tych najmniejszych cząstek nanoplastiku. Materiały wykorzystywane w lakierach, nośniki barwników, procesy obróbki przemysłowej wielu materiałów, których produktem ubocznym są fragmenty tworzyw sztucznych. Do tego jest plastik wokół nas, który uwalnia się bez przerwy. To kolejna rzecz, z której nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z największych naszych cywilnych źródeł jest pralka. Właśnie o tym, słuchajcie, mówił właśnie w tej mojej rozmowie kiedyś w Krośnie dr Lucjan Langner. On podał przykład, mówi: Janusz, pierzemy sweterek, z jednego sweterka mamy tysiące cząstek nanoplastiku. Cząstki uwalniają się przy każdym praniu ubrań zawierających choćby niewielką domieszkę tworzyw sztucznych. Uwalniamy mikroplastik, bo jest mikroplastik i nanoplastik, chodząc po dywanach z tworzyw. Myjąc zęby uwalniamy niezliczone cząstki mikro i nanoplastiku z włókien szczoteczek. Czy odpady nie są aż takim problemem? Czyli odpady nie są aż takim problemem? Są, bo z tych fragmentów mogą uwalniać się do środowiska różne związki, które są do plastiku dodawane. Kiedy takie odpady są wystawione na działanie różnego rodzaju czynników fizycznych, chemicznych, to wszystko, co było do tych tworzyw dodane, stopniowo się uwalnia. Jakie to dodatki? Jest ich bardzo dużo. Przyspieszają polimeryzację w procesie produkcji, chronią tworzywa przed promieniowaniem ultrafioletowym, zwiększają przezroczystość, właściwości antystatyczne. Są stabilizatory i utwardzacze, barwniki, rozjaśniacze, środki bakteriobójcze lub zmniejszające palność. Niektóre z tych związków są bardzo szkodliwe, gdy dostaną się do organizmu. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak duże ilości tych związków mogą występować w plastiku, których ich otacza. Na przykład w takim miękkim polichlorku winylu, który jest używany do różnych podstawek. Może być nawet 50% zawartości ftalanów. To straszne ilości. A już skrajnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy takie tworzywa się palą, na przykład w pożarach wysypisk. Taki dym jest bardzo toksyczny, zawiera dioksyny, furany. W jaki sposób te substancje wpływają na nasze zdrowie? Jednym z problemów jest to, że uwalniane z plastiku pochodne mogą mieć struktury, które przypominają nasze hormony. Tak, to są tak zwane, kochani, ksenoestrogeny. I w tym się kryje problem również z płodnością i niepłodnością oraz z tym problemem gender, gdzie problem gender, a więc tych płci iluś tam i tak dalej, nieokreślonego, że tak powiem, niemożności określenia się, jestem dziewczyną, jestem chłopcem, jestem kobietą, jestem mężczyzną. Można mieć ciało mężczyzny i cały ustrój kobiecy, że tak powiem, i odwrotnie, niejednokrotnie, ale najczęściej z tym się wiąże, że to mężczyźni mają problemy, bo już w życiu płodowym te ksenoestrogeny działają na jądra, na mózg i na jądra
i rodzi się dziecko z zewnętrznymi cechami męskimi, a w środku, przepraszam za taki kolokwializm, a w środku ten chłopiec może być dosłownie kobietą. Ma tyle tych ksenoestrogenów. To oczywiście skrót tylko normalny. A więc w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 80. zaczęto się interesować fenomenem szybszego dojrzewania płciowego dziewcząt. Udało się skorelować to z tym, że przemysł spożywczy zaczął używać duże ilości opakowań plastikowych do produktów mlecznych. Tłuszcz w nabiale i mleku to doskonałe miejsce do rozpuszczania i ekstrakcji z plastikowych opakowań substancji takich jak bisfenole, które przypominają hormony. I ich podwyższona zawartość, jak się okazało, była częściowo odpowiedzialna za przyspieszenie dojrzewania płciowego. Czyli organizm myślał, że substancja pochodząca z tworzyw sztucznych to hormony, może reagować na nie jak na hormony. Oczywiście nie jest to bezpośrednio taka sama reakcja, ale przykład bisfenoli, ich wpływ na wzrost otyłości, choroby serca, uszkodzenia płodu i zakłócenie działania prawidłowych hormonów jest opisany przez naukę. To jest nie tylko bisfenol, ale nonylfenol, taki związek atrazinek, który się znajduje w wielu substancjach chemicznych. A więc szampony, kremy, różnego rodzaju maski do włosów i tak dalej, i tak dalej. Z kolei inne związki, jak wspomniane ftalany, związki pochodzące z PCV, mogą powodować nowotwory. Niektóre dotychczas uważano za raczej nieszkodliwe, jak kwas perfluorooktanowy i jego pochodne, jednak okazało się, że przy nagromadzeniu mogą być szkodliwe lub wręcz rakotwórcze. Mamy więc plastik i pochodzące z niego substancje w środowisku i w przedmiotach wokół nas. A jak zazwyczaj dostają się do organizmu? Po pierwsze, wdychamy go. Cząstki plastiku są obecne w powietrzu, dostają się do naszych płuc. Pęcherzyki płucne są oczywiście przygotowane do obrony przed różnymi cząstkami, ale przy długim narażeniu część tego nanoplastiku dostaje się do krwi, a z nią do organów. Nieco zaskakujące może być to, że nanoplastik trafia do organizmu także przez skórę. Pochodzi on najczęściej z kosmetyków, które mogą być przypadkiem zanieczyszczone plastikiem, ale najczęściej stanowi on celowy dodatek jako nośnik innych substancji. Te cząstki są szczególnie niebezpieczne, gdy znajdują się w otoczeniu tłuszczy, na przykład w kremie. To ułatwia przenikanie do skóry i dalej do krwi. Najwięcej plastiku dostaje się drogą pokarmową. Znów, mimo tego, że w naszym układzie pokarmowym posiadamy szereg mechanizmów biernej, czynnej ochrony przed tego typu zanieczyszczeniami stałymi, najmniejsze cząstki mogą dostawać się z układu pokarmowego do krwi. Jemy plastik? W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych zrobiono badanie zawartości plastiku w wodzie kranowej i butelkowanej. Wyniki były przerażające. W pierwszej, czyli w wodzie kranowej, wykrywano średnio po uśrednieniu próbek ze 159 lokalizacji 4,2 cząstki na litr. W butelkowanej po analizie 259 różnych próbek wody średnio 94,5 cząstek. Kilkadziesiąt razy więcej. Plastik znaleziono też w rybach żywności z morza. Od 0,5 do 1 cząstki plastiku na gram produktu. W cukrze 0,4 cząstki na gram, a nawet w soli i miodzie. Bardzo duża ilość w alkoholu, bo prawie 33 cząstki na litr. I teraz, kochani, a propos wody, bo jest mowa o wodzie kranowej, no więc w Polsce jest bardzo dużo, jest trochę miast, no nie powiedziałem, że aż tak dużo, ale na przykład Kraków, inne miejscowości. Pij kranówkę, kranówka nasza jest najczystsza. Bzdura nad bzdurami. I to, że
W wodzie butelkowanej jest więcej nanoplastiku, to jest zupełnie naturalne, bo butelki plastikowe emitują plastik. Ale czy to oznacza, że kranówka jest zdrowsza? Absolutnie nie. Dlatego, że w tym momencie ta kranówka będzie zawierała mniej cząstek plastiku, nanoplastiku, mikroplastiku, ale będzie zawierała masę różnych innych chemicznych dodatków, z których żadna oczyszczalnia ścieków, uzdatniania, stacji uzdatniania wody sobie z tym nie poradzą. Pamiętajmy o jednej rzeczy. No ja się zajmuję się od wielu lat wodą, po prostu od praktycznie 20 lat zajmuję się po prostu studiowaniem tematów związanych z wodą. I teraz trzeba powiedzieć tak. Każdy z nas na przykład siusia. Wielu ludzi, kobiety na przykład używają środków antykoncepcyjnych, hormonalnych. Używamy antybiotyków. Razem z moczem to spływa wszystko do wiadomo gdzie, do oczyszczalni. I jeżeli komuś się wydaje, że oczyszczalnie ścieków są w stanie usunąć pozostałości antybiotyków, hormonów i innych lekarstw z tej cieczy, która zostanie później spuszczona do rzek i tak dalej, do zbiorników wodnych naturalnych, to się głęboko myli. Stacje uzdatniania mogą oczyścić nam wodę z substancji stałych, osady, piaski i tak dalej. Dalej, przepraszam bardzo, bakterie mogą być zabite, czym na przykład pod chlorynem sodu. Dodaje się do wody koagulanty różnego rodzaju, żeby wytrącić cząstki stałe, żeby opadły na dno zbiorników. Takimi koagulantami są na przykład związki często glinu. Udowodniono już, że glin, czyli aluminium, powoduje Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne. A więc kranówka wcale nie jest czystsza. Może zawierać tylko znacznie mniej mikro i nanoplastiku. No więc w takim razie co zrobić? Ludzie, kochani, zakładajcie, montujcie filtry osmotyczne. I akurat nie sprzedaję filtrów osmotycznych. Od 1999 roku wszędzie tam, gdzie mieszkałem, miałem filtr osmotyczny. Mam czystą wodę. Żadnych, kochani, lambli, żadnych drobnoustrojów, żadnych ameb, żadnych wirusów, żadnych bakterii. Do tej wody, do wodociągowej, która dociera do filtra osmotycznego, tam przedostają się przez tak zwaną błonę osmotyczną jedynie niewielkie ilości soli. A więc jeżeli typowa woda, typowa kranówka zawiera na przykład 400-800 mg w litrze jakichś zanieczyszczeń, różnych związków, to pijecie tę wodę z małego kranika zamontowanego bezpośrednio na zlewozmywaku, wodę o zawartości 40, 50, może nawet 60 mikrogramów w jednym litrze. A więc popatrzcie, 400-800 mikrogramów i 40-60 mikrogramów. Jest różnica. I ta woda jest czysta. Herbata jest bardzo smaczna. Nie ma żadnego kożucha na przykład na powierzchni herbaty, bo ludzie myślą, że to od herbaty. Nie, to są związki w wodzie, ale to już mniejsza z tym. Podstawa życia to jest woda i woda ma być czysta i koniec, kropka. Ale to taka rozszerzona dygresja. Dzięki tej wiedzy możemy wyliczyć, że człowiek w średnim wieku konsumuje od 39 tysięcy do 52 tysięcy cząstek mikro i nanoplastiku rocznie. Jeśli żyje w obszarze z większym zanieczyszczeniem powietrza plastikiem, które średnio pokazywało obecność 9,8 cząstek na metr sześcienny powietrza, to ilość ta wzrasta od 74 do 121 tysięcy cząstek rocznie. A jeśli ktoś na co dzień pije wodę butelkowaną, to do tego należy dodać kolejne 100 tysięcy cząstek rocznie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, kochani, wrzućcie sobie tam, gdzie mieszkacie, na Google filtry osmotyczne. Gdzie można je kupić? Jest w tej chwili masa firm, które montują te filtry osmotyczne.
Nie będę podawał konkretnych producentów czy firm, które się zajmują, chociaż znam kilka takich, po prostu, bo to będzie już reklama, ale rozejrzyjcie się, montujcie filtry osmotyczne, koniecznie. To jest dla zdrowia jest potrzebne przede wszystkim. I nie będziecie wówczas pić, nie będziecie musieli nosić butli z wodą do domów, czasami na któreś tam piętro, na 4. piętro bez windy. Po co butle z wodą? Macie filtr osmotyczny i wszystko jest w porządku. Swoją drogą, samo badanie mikroplastiku jest trudne i takich badań ilościowych nie mamy zbyt wiele. Dlaczego? Wykrywanie cząsteczek nanoplastiku i mikroplastiku wiąże się z zaangażowaniem dosyć skomplikowanej technologii chemicznej. Metody, które pozwalają to zrobić, nie są szeroko dostępne, mają je tylko specjalistyczne laboratoria. Mówiliśmy o wpływie dodatków do tworzyw sztucznych, a jak same cząstki mikro i nanoplastiku wpływają na nasze zdrowie? Badania, w tym robione przez nas, pokazują na przykład, że dostanie się cząstek nanoplastiku do układu pokarmowego może wywoływać odpowiedź immunologiczną. Jesteśmy w stanie analizować to dokładnie na poziomie pojedynczej komórki. I te obserwacje są dość przerażające. To wywołanie reakcji immunologicznej prowadzi do długotrwałej reakcji zapalnej i w konsekwencji osłabienia układu odpornościowego. To coś, co obserwujemy przy niektórych infekcjach wirusowych. Zjawisko to może powodować zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu. Te badania znów są dość trudne. Na czym ta trudność polega? Nikt nie będzie narażał pacjenta w świadomy sposób na konsumpcję takich cząstek, które mogą mu zaszkodzić. Robi się to na zwierzętach laboratoryjnych, co zresztą też jest niełatwe z punktu widzenia etycznego. Co jeszcze wiemy o skutkach nanoplastiku dla naszych organizmów? Właśnie te najmniejsze cząstki są najpoważniejszym zagrożeniem. Większe fragmenty, czyli mikroplastik, nie dostaną się do krwi. Nawet bez tego mogą być szkodliwe, powodując uszkodzenia mechaniczne. Te z kolei mogą przerodzić się w przewlekłe zapalenia i potencjalne nowotwory. Na przykład otorbienia tych obcych cząstek. Ale nanoplastik, jak mówiliśmy, dostaje się do krwiobiegu i wraz z nim odkłada w różnych organach. Bardzo zdziwiły mnie nowe badania o depozycji plastiku w mózgu, w komórkach nerwowych. A właśnie, chyba kiedyś zamieszczałem już audycję, że w mózgu każdego z nas, przeciętnego człowieka, jest jedna plastikowa łyżeczka. Dlaczego? Mózg jest bardzo ściśle izolowany od reszty organizmu. Komunikacja, nawet poprzez naczynia krwionośne, musi pokonać tak zwaną barierę krew-mózg. To komórki i mechanizmy, które, mówiąc kolokwialnie, silnie cedzą substancje przedostające się do mózgu. Bariera ta jest bardzo szczelna i dlatego zdziwiło mnie, że nanocząsteczki plastiku mogą ją pokonać. Jaki może być wpływ nanoplastiku na mózg? W jednym z ostatnich badań zauważono, że cząstek było więcej w próbkach od osób z demencją. Trzeba podkreślić, że korelacja nie dowodzi przyczynowości, czyli to, że u osób z takimi chorobami jest więcej plastiku, nie oznacza, że to on za nie odpowiada. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że może być nawet odwrotnie i to istniejąca choroba zwiększa napływ substancji z zewnątrz, co powoduje nagromadzenie plastiku, chociaż nie mam na myśli chorób neurodegeneracyjnych. Natomiast możliwe są różne negatywne skutki i w neuronach nanoplastik może wyrządzić więcej szkód niż w innych komórkach. Jednym z głównych mechanizmów podejrzewanych o wpływ na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, stanów demencji jest odkładanie się nierozpuszczalnych białek w neuronach. Wyobrażam sobie, że podobne skutki mogłyby wywoływać cząstki nanoplastiku. Inne zagrożenia wiążą się z uwalnianiem przez te cząstki substancji, o których mówiłem wcześniej. Pewnym niewielkim pocieszeniem jest to, że większość substancji pochodzących z plastiku nie rozpuszcza się w wodzie, a środowisko komórki jest środowiskiem wodnym. Ale w praktyce nie zostało to przebadane. Takich niewiadomych jest wiele.
Na razie wpływ nanoplastiku na zdrowie pozostaje w dużej mierze niezbadany. Skoro plastik w naszych organach jest potencjalnie szkodliwy, to czy możemy się go pozbyć? W mojej ocenie nanoplastik, który dostał się już do tkanek i do wnętrza komórek, pozostanie z nami już do końca życia. Niekoniecznie bym się z tym zgodził. Większe cząstki, mikroplastik, nie dostaje się do struktur tkankowych i może być przez organizm usuwany z układu pokarmowego czy oddechowego. Ale nanoplastiku nie mamy jak usunąć. A czy możemy ograniczać chociaż to, jak dużo go wchłaniamy? Praktycznie nic nie możemy zrobić, żeby usuwać nanoplastik ze środowiska. W przypadku większego mikroplastiku jest to stosunkowo łatwe przy pomocy filtracji. Ale nanoplastik to cząstki mniejsze niż 100 nanometrów. A 1 nanometr, kochani, to jest 1 miliardowa metra. Jeżeli metr ma 1000 milimetrów, to teraz wyobraźcie sobie, 1 metr dzielimy na miliard części. To jest nanometr. To rozmiar mniejszy od najgęstszych filtrów, nawet siatek do filtracji płynów bakteriologicznych. Gdybyśmy mieli metody ich usuwania, to problemem jest kwestia skali. Najlepszym sposobem byłoby zaprzestanie produkcji plastiku, zrezygnowanie z plastikowych opakowań na żywność, więcej szklanych pojemników, ale i to nie da nam pewności, że nie będzie gorzej. Nawet gdybyśmy przestali produkować więcej plastiku, to jest oczywiście niewykonalne. Ale nawet gdyby w środowisku, szczególnie w ekosystemach wodnych, zdeponowane są już ogromne ilości plastiku. Plastik był dobrym, tanim rozwiązaniem i w latach 60., 70. zachłysnęliśmy się nim. Ale z tych wszystkich depozytów plastiku w środowisku mikro- i nanoplastik dopiero zacznie się uwalniać. Ten proces jest powolny i dopiero po latach i dekadach zobaczymy zanieczyszczenie plastikiem z tych śmieci, które dziś zalegają w morzach i nie tylko. Bez nowych technologii, które pozwolą nam na usuwanie nanoplastiku, jesteśmy skazani na życie w zanieczyszczonym środowisku. Doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Pierzchalski jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatrzymuję udostępnienie i wracam jakby do początku tej mojej audycji. No tylko się zastrzelić. Nie, nie, kochani, żyć trzeba. Nasze dusze zdecydowały na to, żeby przyjść tu i teraz, a więc mamy zadania do spełnienia. Po pierwsze, mamy się chronić. Trzeba poznawać tą po prostu wiedzę. Artykuł może być przerażający, a ja mówię, jeszcze raz powtarzam, jeżeli ma się wiedzę, to coś można z tym zrobić. Co? No na przykład nie pić wód butelkowanych i nie pić kranówki. Powtórzę po raz trzeci. Zakładajcie filtry osmotyczne. Wszystko. Dalsza sprawa. Trzeba oczyszczać organizm z różnego rodzaju toksyn. Robić detoksy. Ja też o tym mówię u siebie. Trzeba, w związku z tym, że nie mamy żył żywności, mamy produkty do jedzenia, to trzeba dożywiać organizm, czyli trzeba się suplementować. Jeżeli dzisiaj pole magnetyczne Ziemi słabnie, a to jest pole, które jest warunkiem naszego życia i funkcjonowania, bo żyjemy od początku ludzkości na dnie oceanu elektromagnetycznego, magnetycznego Ziemi, i ten system magnetyczny zarówno steruje wszelkimi procesami, jak i reguluje wszelkimi procesami życiowymi w naszym organizmie. I to pole już, jak powiedziałem, Ziemi słabnie, a na to miejsce wchodzą pola techniczne, przemysłowe, które totalnie rozregulowują nasz układ, to znowu, co trzeba robić? To trzeba dożywiać się, w cudzysłowie oczywiście, czyli wspomagać się sztucznie generowanymi terapeutycznymi polami magnetycznymi, kompatybilnymi w stosunku do naszego organizmu. Czyli mamy tutaj już do czynienia z terapiami częstotliwościowymi. I istnieje również dzisiaj tak zwana medycyna częstotliwościowa. Nawet
Albert Einstein mówił, że przyszłością medycyny będą częstotliwości. Będzie zupełnie inna dziedzina, medycyna częstotliwościowa i koniec, kropka. Kilka miesięcy temu zresztą robiłem wykład na ten temat dla dużej warszawskiej firmy ITP SA na potężnym takim sympozjum naukowym, gdzie było chyba prawie 700 osób i goście z zagranicy, profesorowie, naukowcy z Włoch, z Wielkiej Brytanii i tak dalej. Medycyna częstotliwościowa. Podaję to wszystko, żebyście mieli świadomość, że świat nie stoi w miejscu. Co znaczy, że rosną tylko zagrożenia, a nic się z tym nie robi? Nie, robi się. Za mało tylko wiedzy dociera do ludzi. No i ten kanał jest po to, no między innymi, oczywiście nie jestem alfą i omegą, ale żeby troszeczkę poszerzać tą świadomość ludzi, żebyśmy wiedzieli, co mamy po prostu robić. I tyle. A druga sprawa, trzeba zachować pogodę ducha. Bo naszym największym, kochani, orężem to jest nasz duch. Duch nawet w słabym ciele nie zostanie zwyciężony. Im więcej nas będzie, którzy będą myśleć pozytywnie, a więc na przykład będziemy zastanawiać się, dobrze, jak znaleźć metodę na ten mikronanoplastik, tak jeden, drugi, czwarty, dziesiąty będzie myślał. Wy wiecie, że z tego coś może być? Bo to idzie w przestrzeń, w kosmos dosłownie, do wszechświata. W ten sposób tak jakby łączymy się z biblioteką kosmiczną, z kroniką Akaszy, jak zwał, tak zwał, a tam są wszystkie rozwiązania. I może ktoś w końcu ściągnie to rozwiązanie z tego kosmicznego serwera. Oby jak najszybciej. Kochani, na dzisiaj tyle. Jeszcze przypomnienie. Jeżeli uznacie, że ta audycja wniosła znowu coś fajnego, coś nowego do waszego życia, jakąś fajną wiedzę, to proszę jeszcze raz powtarzam o lajki, o subskrypcję. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, też o wpisy, o komentarze i oczywiście o dzielenie się z bliskimi, z znajomymi czy linkami do tej audycji, do innych, zamieszczanie w social media i tak dalej, i tak dalej. To cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę jak zwykle i do następnego spotkania. Popacki, cześć.